Dzisiaj moim gościem jest Małgorzata Bosek-Serafińska, autorka, reżyserka filmu Rok. Chciałam zacząć od tego, że przygotowując się do naszej rozmowy, doszłam do wniosku, że ten film jest tak osobisty, że pytanie o cokolwiek jest pytaniem o Pani najprywatniejsze sprawy i bardzo silne przeżycia. Mam nadzieję, że uda mi się nie popełnić żadnego nietaktu i postanowiłam, że zacznę od spraw zbieractwa, zbieranie pamiątek, zbieranie drobiazgów z rzeczywistości, z codzienności w tym filmie jest właściwie takim punktem wyjścia. I chciałam zapytać, jak to było? Czy pierwsza paczka, ta od której się w ogóle zaczyna cały film, pierwsza paczka papierosów, była przez zbieraczkę zebrana już z intencją zrobienia filmu, czy to się pojawiło później? No właśnie, bardzo trafnie Pani cały ten wstęp określiła, wszystko się zgadza co do joty. No i paczka była zebrana zupełnie bez myśli o filmie. Ona w ogóle została mi podarowana przez Marka, wręcz tak, ja się zdziwiłam, bo ja rzeczywiście wszystko zbieram, wszystko, czego się da, używam jako materii do przetwarzania, a od tego tematu trzymałam się zawsze z dala. Te papierosy, których nie znosiłam, w ogóle mnie to nie interesowało. No i jak znaleźliśmy się w tej sytuacji takiej mikrourlopu na działce, ja już skleiłam wszystko ze wszystkim, co tylko znalazłam. No i nagle, że już chyba koniec, bo już nie mam co. I Marek tak właśnie skończył tą paczkę, z tego ostatniego papierosa wypalił i przez ten duży stół tak mi ją rzucił i mówił, z tego zrób. Ja tak, no faktycznie, no właściwie czemu nie? No i zrobiła ten pierwszy kolaż na tym, właśnie pomyślałam, że to jest dobre tło, a nie element, który dopiero tam jakoś potnę, pokawałkuję i użyję w większej całości, tylko to jest tło. No i jak już ten pierwszy zrobiłam, to potem, że zaraz, no przecież ja codziennie takie tło będę dostawała, bo to jest taki system, nie? Taki cykl niezmienny od lat, że ta jedna dziennie jest. No więc najpierw przez długi czas to był pomysł, że to będzie taka praca plastyczna, może na wystawę albo do pudełka, po prostu zwyczajnie tak dla siebie. A pomysł filmu powstał naprawdę sporo później. Myślę, że gdzieś co najmniej po roku tego klejenia, jeśli nie po 2. I jeszcze z technicznej strony, czy film powstawał właśnie wtedy, kiedy pojawił się ten pomysł, zaczął powstawać na bieżąco, czy dopiero po zebraniu całego materiału został zaanimowany? No został zaanimowany, właśnie już mi się to zatarło w pamięci dokładnie, kiedy to się stało, ale można powiedzieć, że tak gdzieś w 1/3 tego okresu, który jest pokazany w filmie, powstał pomysł, żeby to jednak był film i chociaż prawdę mówiąc to możliwe, że nawet później, bo ja chyba w momencie składania projektu do PISF-u to już miałam 3 lata w pudełkach. Jeszcze nie było to sfilmowane, ani zeskanowane, ani był na razie taki tylko mglisty pomysł, że to jest taki ciąg faz, który już jest gotowy i tylko trzeba to jakoś coś zrobić, żeby jeszcze z tego powstał film. Także potem już cały ten proces czekania na to, że będzie się robiło film z finansowaniem PISF-u i tak dalej, był równoległy z tym, że te prace powstawały sobie codziennie kolejne, aż doszło w końcu do 6 lat. To jest niesamowite. W ogóle tak mnie ujął, to nieodpowiednie słowo, ale powiedzmy, ta cała kombinacja tego, że to jest tak mocno, opowiada o czymś tak przejmującym, a trwało tyle czasu, samo zbieranie, później zrobienie z tego filmu, to jest bardzo konceptualna animacja. Mam wrażenie, że najbardziej konceptualna z tych, które się znalazły w konkursie filmów animowanych na naszym festiwalu w tym roku. Dziękuję, bardzo mi to miło słyszeć, dziękuję. Ale nie mogło być inaczej, bo to jest niesamowity film. No i tu muszę dojść do tych osobistych bardziej pytań, mniej technicznych. Spoko.
Ja sama też jestem malarką i też lubię zbierać rzeczy i wklejam do pamiętników i wiem, jak to jest. Sztuka służy do przerabiania naszych emocji, przeżyć, do przetrawiania, przepracowywania. Ten film był dla Pani, czym on dla Pani był? No, nie uniknie się tego słowa, że był rodzajem terapii, chociaż to się przesunęło w czasie, bo no rzeczywiście ja już aż po pierwsze nakłada się na to niepamięć, trochę może na szczęście, że już mi się te niektóre okresy pomyliły. W momencie, kiedy sytuacja życiowa stała się już naprawdę dramatyczna, no to ja właściwie zarzuciłam robienie filmu jako takiego, że no tam mam ten termin, że trzeba to kiedyś skończyć, zamknąć i tak dalej, ale nie przestałam robić tych kolejnych faz. No bo, prawda, obiekt mimo swojego stanu cały czas palił, więc ja codziennie, czy tam co drugi dzień tą paczkę dostawałam, to tło. No tyle tylko, że te prace w tym okresie dramatycznym, no wyraźnie to widać, potem wyszło w filmie, że one są już takie byle jakie, że albo nic nie jest naklejone, albo tam jakiś no, wstrzęp czegoś, że to już nie są takie dekoracyjne układanki z przyjemnych naklejek od owoców, tylko już zaczęły być głównie jakieś leki, no takie, no bardzo byle jakie, no tylko, że dostałam tło, to naklejam. No i potem po wszystkim z kolei powstał wielki problem, jak ja mam ten film skończyć, bo w złożonym projekcie było zupełnie inaczej. Miała być sugestia, że to się właśnie ciągnie w nieskończoność, a tu nagle sytuacja się kompletnie odwróciła no, do góry nogami i tak dalej. Także ja zaczęłam mieć problem, co ja mam z tym fantem w ogóle zrobić. Czy ja mam skończyć ten film, jak gdyby nigdy nic się nie stało, czy wręcz przeciwnie, czy jednak no 1:1 zadziałać, czyli po prostu no i chyba dobrze, że jednak zdecydowałam na tę wersję, na taką po prostu z życia wziętą. Mam nadzieję, że dla Pani tak samo dobrze jak dla nas jako odbiorców i widzów, bo to jest no naprawdę, jestem cały czas pod wrażeniem. Pytanie mam jeszcze takie, bo nie robi Pani zbyt często filmów. Ja dopiero parę lat temu zobaczyłam Dokumanimo, a już ładnych parę lat po tym, jak ono powstało. Czy to będzie miało ciąg dalszy, to zbieractwo i naklejactwo i animowanie tego? To znaczy ja zbieractwo i naklejactwo to uprawiam już, o Jezu, strach liczyć ile czasu. Także to na pewno, nie jestem pewna, czy to będzie w filmie, ale jakimś kolejnym. No, pewnie tak. Pewnie tak, chociaż prawdę mówiąc w tej chwili to mam taki pomysł filmowy kompletnie oderwany od naklejactwa, z czegoś, znaczy też z konkretnych rzeczy, też nie rysowany, tylko no, i też trochę zbieraczy, ale z zupełnie innej materii. No ale po prostu nie wiem, po prostu jest to, znaczy ja rzeczywiście mam coś takiego, że po każdym filmie muszę odtajeć jakiś czas, a po tym roku, no to niestety chyba jeszcze dłużej niż zwykle. No tak. Dziękuję. Dziękuję Pani pięknie z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bo tyle miłych rzeczy usłyszałam. Dzięki.